Dzień dobry. Dziś na odmiany razem z Volvim jedziemy po mega ciekawy ładunek, jakim są armatki śnieżne. W końcu jest zima, trzeba jakoś zrobić ten śnieg, nie? Przejdźmy od razu do załadunku. Otwieramy boki. Pierwsze armatki wchodzą na pokład i uwaga, do zwykłego zestawu wchodzi 8 armatek. Ale Volvi to przecież nie taki sam zwykły zestaw. Jest szansa na to, że uda się załadować ich 10. Challenge accepted. Pokażę Wam, jak ja podchodzę do takich ładunków i dlaczego są dla mnie takie istotne. A później nie zostaje nam nic innego, jak obrać kierunek austriackie Alpy. Po drodze trafimy na korek, ale pogaduszki na CB Radiu umilą nam przeprawę. Fajnie się z Wami rozmawia, no. Później wąskie, kręte drogi i rozładunek tylko jednej armatki. Dlaczego? Oglądajcie to sami, zobaczycie. Dobry. Ostatnio byliśmy na załadunku armatek śnieżnych na skraju jeziora Czersztyńskiego i było takie gorąco, że ja nie wierzyłam, że tutaj rzeczywiście jest Podhale i serce, śnieżne serce Polski, więc jestem jeszcze raz. No i przy okazji jeszcze raz załaduję armatki śnieżne, znowu do Austrii. Jedziemy. A Ty masz już kalendarz charytatywny Super Tracker? To już 3. edycja, a środki zostaną przekazane na leczenie kierowców po wypadkach. Mega doświadczeni kierowcy, ale to się każdemu może zdarzyć. Może się zdarzyć i mi, i Tobie. I wtedy Super Tracker też przyjdzie z pomocą. Ale póki co zbieramy na Tomka, Kubę i Renatę. Kalendarz kosztuje 50 zł. Na dole jest link, w którym możecie sobie zamówić kalendarz. Wysyłamy na cały świat. Zamawiajcie. Pani podkłada takie rzeczy. A, to porządku. No i dobrze. To teraz pewnie tutaj trzeba było załadować. Czy nie? Zobaczymy. Zobaczymy. Słuchajcie, bo wy nie wiecie, ale dzisiaj jest taka misja. Testowy transport, jeżeli nam to wyjdzie. I za chwilkę się okaże, że do standardowego zestawu wchodzi 8 armatek. A do tego jest potencjał, według mnie, żeby weszło 10. Jeżeli braknie, to jest 10 centów. Zobaczymy, bo tak trzeba załadować, żeby się nic nie uszkodziło. No i widzisz, nie wejdzie. A co teraz pytanie? Uwaga, stop. To się kręci. Co? Wchodzi. No po prostu to jest tak stworzone, nie? Żeby to No dobrze, idę podkładać. Chwila. Kilka, do góry. Uwaga na paluszki. Jeszcze chwila. A widzi pan? Ma pan fach w ręku. Nie od parady. No i pięknie. No i mamy 5. Powinno być chyba bez zbytnich styków. No dobrze, pięknie. Udało się. No i tutaj tandem wygrał. Więcej roboty, ale jest ekologicznie. Brawo! Większa. Boję się, że nie wejdzie zaraz do chłopaków, niech patrzą w kamerze. Dobra. Nie. Co jest? To jest
900 na końcu, nie? O kurczę, blady, to no właśnie, przecież to jest inna armatka. 900. A dziewczyny tego nie Patrzcie z tej strony i patrzcie na uszy, nie? No to jest tak, że tutaj jeszcze z 2 centy można uciec na tył. Maniuś, ale to byś mógł teraz ściaśnić. Tą jeszcze spróbuj teraz ściaśnić, bo tu jest miejsca trochę. To tak faktycznie podejrzewam, może podjechać. Dokładnie. Weźże Daniel, niech przyjedzie z tej strony, niech przestawi te dwie armatki. A rzeczywiście, grubsza jest. Dobra, dość. Może troszeczkę tak, żeby się drzwi nie rysowały. Trochę, Jeszcze może trochę na lewo, Maniek. Czekaj. tak dosłownie pół centymetra, żeby... Maniuś, odsuń trochę. Szkoda, żeby drzwi ten pogiąć. Jest luz. A daj te podkładki. Gumy podłóż tam, Michał. No właśnie, tak, już panowie mogą. Gumy tam podłóżcie. Już. Już? No tak ładnie, Maniek, powinno być ok. No weszło, dobra. Jest teraz. No i pięknie. No i udało się. No to teraz ta gorsza część, czyli spinanie i składanie. Pewnie się trochę niektórzy mogą dziwić, że tak podkładam te gumy i teraz tak spinam to wszystko. Ładunek jest generalnie lekki, ale po pierwsze jest załadowany dość precyzyjnie, co oznacza, że... A z drugiej strony jest lekki, co oznacza, że to już pachnie przesuwaniem się. Z trzeciej strony musi dojechać piękny, ładny, nieporysowany. Więc mimo, że jest zafoliowany, no folia jakoś tam nie zabezpieczy przed większymi otarciami. Bezpieczeństwo samo w sobie to oczywiście pierwszy powód, ale nie jedyny, bo prawda jest też taka, że to jedzie do Austrii. A Austriacy mają bardzo wysoką świadomość na temat bezpieczeństwa z jednej strony, a z drugiej strony wizerunkowo to bardzo dobrze wygląda i klienci to zauważają. Niestety, ale klienci to na mieście zauważają, jak ich towar przyjeżdża nie tylko że ładną ciężarówką, ale jest także profesjonalnie, porządnie zabezpieczonym. Więc ja wierzę, że takie rzeczy są szczególnie ważne, gdy jedzie się do małego klienta, gdzie sam właściciel często odbiera ładunek. Przychodzi i widzi i go to cieszy. Cieszy go, jak coś przyjeżdża tak, wszystko zrobione jak trzeba. A trzeba też pamiętać o tym przecież, że niestety, ale Polska wciąż jeszcze musi walczyć o taki, wiecie, wizerunek nowoczesnego kraju, gdzie ludzie znają się na i robią bezpiecznie. Oczywiście, oczywiście każdy człowiek pracujący w transporcie w Europie wie, że polskie firmy transportowe jeżdżą nowym taborem. Ludzie są przeszkoleni. W końcu, jeżeli dobrze pamiętam, to 30% wykonywanego transportu w całej Europie jest robiony właśnie przez polskie firmy. I powiedziałby ktoś, że to przez to, że u nas jest tania siła robocza, czy naprawdę jest taka tania siła robocza? Wcale już nie jest, to raz. A dwa, że już nie jeden się przekonał, że tani to jest najdroższy sposób na oszczędność. Także wiadomo, że są jeszcze gdzieś takie zakamarki, gdzie wygrywa przede wszystkim cena, ale nawet najniższa cena, jeżeli nie idzie w parze z jakimiś minimalnymi, choćby standardami bezpieczeństwa i jakości, no to przegrywamy. Dlatego ja uważam, że cały czas trzeba tę robotę robić swoją porządnie, nie tylko ze względów bezpieczeństwa, które są oczywiste, ale także w dobrym imieniu swojego klienta. Ostatecznie to pomaga mu zdobywać swoich nowych klientów.
I mój zawsze stały błąd. No ale dobra, jest przestrzeń, ale żeby było taka duża, no to według mnie to nie ma. Jak zwykle. I po łapach. Trzymam kamerę, to podnieście. Pomóżcie. No dobrze, po robocie. Ojejku, aż się trochę zmęczyłam. Chwilę to schodzi, zapinanie pasów, załadunek też trochę dłużej. Wkładam tu gumy. Ale wiecie co? Dlaczego to wszystko robię? Raz, że bezpieczeństwo, to jest oczywiste, ale druga kwestia jest też taka, że ja nie chcę być zwykłą firmą transportową, która ściga się na każdego centa ze swoją konkurencją i wygrywa cenę, wygrywa jakieś tam kontrakty ostatecznie kilkoma euro. Ja chcę być firmą, która wygrywa jakością, wygrywa usługą. Też widzę, że szczególnie, oczywiście to nie jest usługa dla wszystkich, bo ciężko, jak sobie wyobrażę, nie wiem, jakąś taką typową samochodówkę, to wiadomo, że oczywiście tam pewnie dla takich klientów najważniejsze jest to, żeby technicznie było sprawne i żeby kierowcy nie robili wypadków, bo wtedy ich ubezpieczenie kosztuje. Natomiast jeżeli chodzi o klientów takich jak tutaj właśnie, jak firma, która sama chce się pozycjonować jako firma na światowym poziomie i taka jest, dba o to, żeby zakład był nowoczesny, ładny, przyjazny dla pracowników i tak tutaj jest, to też no, to musi być wszystko spójne. Jeżeli firma wygląda tak, jak tutaj wygląda, produkt jest bardzo wysokiej jakości, światowej, to ten ostatni element, jakim jest dostarczenie tego produktu, przecież on nie może wyglądać, jak wiecie, tutaj wszystko fajnie, pięknie, ładnie, fanfary, a na koniec przyjeżdża jakiś stary grat, kierowca już wkurzony, bo jest po prostu zmęczony, przerobiony, szczególnie gdy ma się takich wysoko świadomych klientów, jak tutaj. To wszystko musi grać do samego końca. Ta dostawa musi być taka, że auto piękne przyjeżdża. Tak ostatnio sobie klienci robią zdjęcia, bo im się auto podoba. No i fajnie, powinno się podobać, powinni się cieszyć, że ich sprzęt przyjechał czymś fajnym. Wtedy mi się zdaje, a w zasadzie jestem przekonana, że ta usługa od początku, od zakupu tych armatek śnieżnych, tutaj w tym przykładzie, do końca jest spójna. No i tak samo nie ma się co oszukiwać. Ciężko mi, przewoźnikowi, no już ledwie 2 samochodami, które są wyposażone w najwyższych opcjach, wstawać w szranki z jakąś firmą flotową, która ma 1000 czy 2000, czy no obniżmy loty, 500 samochodów, wziętych w ogóle w wersji Bida Edition, najtańszej, jakie są tylko możliwe, tyle że co lodówkę mają, ale zresztą pamiętacie, ja przez pierwsze swoje 3 lata pracy na lodówki nie miałam, tylko musiałam sobie ją kupić od firmy, w której pracowałam. Jak ja mam konkurować? Ja nie mogę konkurować cenowo z takimi firmami, o ile sytuacja na rynku nie jest taka, że po prostu brakuje aut, jest dużo do przewiezienia, więc wtedy są w stanie więcej płacić, ale normalnie to nie. Ale za to z kolei takie wielkie firmy nie mogą konkurować taką malutką jak moja. Tak znacie jakichś takich klientów, takie firmy produkcyjne, na przykład jak ta, takie wiecie, na najwyższym światowym poziomie, które eksportują do klientów premium, no to ja tu jestem. Jeżeli tutaj jesteście, ja tu jestem i mam fajny tandem. I Volvega też mam, a teraz idę po papiery. No dobra, odpalamy Toma. To jest Tom Go Professional Plus. No, tak to nas prowadzi tędy. No dobrze. Dobrze, to gazujemy. Gazujemy, proszę Państwa. Ile jest do celu? 922. No to startujemy. Kręcić to my się tu nie wykręcimy. To jest armatka śnieżna dokładnie za mną. Tak by to trzeba było jakoś zrobić, żeby tu przestawiać. Zobaczcie. Już wychodzenie nie będzie. 150 meters, turn right. Dokumenty, tak? Proszę. Zaraz oddam. Dobrze, dziękuję.
restricted area. Czasami jest tak, że dojeżdża się w miejsca, gdzie jest jakiś zakaz po drodze tonażowy, ale generalnie, jeżeli nie ma innej drogi dojazdu, no to niestety, ale się jedzie właśnie taką. Tak byście się czasami zastanawiali. Znacie to? No, teraz nie piszczysz? No. Nie będę pracować. Generalnie to tak czy inaczej już dalej nie jadę, bo mam 9:45, więc planowałam tu stanąć na granicy. Ale w sumie 2 km stąd była stacja, więc stwierdziłam, że tam sobie doładuję. Nie wiem, jak to jest z tym mytem. Nie wiem, czy ostatnią bramkę mi złapała. Opłata czy nie. Zobaczymy, ile jest na koncie. Z tego względu, że ostatnio mi ta tknęła, jak było oznaczenie, a jedziemy przez Bratysławę, to też jest zazwyczaj tak, że przez obwodnice miast drogi są darmowe. Więc akurat piknęło, jak wjeżdżałam, więc nie wiem, na wszelki wypadek, gdyby miała być na przykład miałoby braknąć kilka centów, to wolę doładować tego samego dnia, może się wyrównuje. Tak naprawdę to nie wiem nawet, jak ten system słowacki wygląda. Każdy kraj ma inaczej. W Austrii na przykład jak braknie, wystarczy doładować chyba w ciągu 24 godzin, ale nie jestem pewna i wszystko jest ok. Na Słowacji przyznaję. Taký to s displejom? Tak. Keby náhodou nesvietilo toto na zeleno, ale na červeno, No. tak sa ešte táto šípka taká krivá. Okej. Držte, No. to zapípa a vtedy by malo svietiť zeleno. Okej. A to je už odblokované. Dobra, Okej? dziękuję. Do widzenia. No i pokuta. Wiadomo, że pokuta. Na Słowacji to tylko pokutują. To są pokutnicy. Nie, to ja jestem pokutnica. 5 euro. Bo się okazało, że minus 2,80 i boks jest już zablokowany, więc minimum musiałam doładować 50 euro. No i do tego 5 euro pokuty. Ale już więcej nie ma pokut, więc spoko, przynajmniej tyle. No pięknie, dziękuję. A wszystko przez to, powiem wam, przez co? Przez to, że kabel jest o taki krótki. Więc ja oczywiście, że to dopinam, ale to mi spadło. I kilka razy popatrzyłam, jak spadło, no to mnie wkurzyło, no to spadło, to leż. Teraz już nie chcę spać, żeby wam to zademonstrować. Więc sobie leżało o tak. Więc mi się tylko zielone światełko odbijało tutaj, więc wiedziałam, że jest dobrze. No a w którymś momencie powiedziało o! No i tyle było. Znajdźmy sobie przynajmniej jakieś miejsce na noc. Tam było fajnie. No i widzicie, właśnie dlatego lepiej jest mieć wszystko w jednym urządzeniu. Nie ma takich problemów. Może tutaj już jest Austria. No to będzie bezpieczne. No ale co, staniemy sobie tyłem do autobany, nie? Czy jak mówicie? No i taka historia, że trzeba stawać 9:45, 10 jest legalne. Austria to według mnie jeden z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Nieważne czy dzikus, nie dzikus. Austria jest generalnie mega bezpieczna, więc z drugiej strony też Austria nocą jest cicha, bo na wielu drogach pomiędzy 22 a 5 nad ranem jest ograniczenie prędkościowe ze względu na hałas. Nie się tłuką, oczywiście nie wszędzie, są takie odcinkowe, na niektórych odcinkach te opłaty nocne w nocy też są dużo droższe niż w ciągu dnia, więc generalnie tym sposobem Austria zniechęca kierowców do jazdy nocą. Jak ja to mam ściągnąć teraz? Ja wam mówię, że mi zawsze ktoś przychodzi bałagan zrobić. Ja nigdy sama bałaganu nie zrobię. Widzicie, jak ja dzisiaj byłam ubrana? Takie zimno było. Tak się trzeba ubierać, jak się robi zimno, a później jest ciepło. Ale tymczasem idziemy spać. Startujemy o 5 nad ranem. Dziękuję. Widzenia. Dobranoc. Witamy na Kufstein, na granicy.
Szkoda, tylko stoimy. Dostałem informację, że teraz już 2 strony zamknięta autostrada. Podobno jakaś cysterna za darem się spływa. Jak długo będziemy stać, nie? Dziwna ta sytuacja. Patrzcie, lewo idzie, nie? Co chodzi w tej granicy? Chyba wszyscy ryją później do pasa środkowego. O co chodzi z tym lewym pasem, że jakoś idzie lewy pas, a my na środkowym stoimy? No właśnie, a nikt nic nie chce powiedzieć. Z przodu zaczyna podjeżdżać, to może ruszymy za chwilę. No ale wy tam z tego prawego wpuszczacie, znaczy w sensie wpuszczacie tych z lewego na prawy, czy jak? Nie, no lewym przed bramki idziesz. Już chyba wszyscy mają dość, idą na żywca. Może chyba tak trzeba zrobić, skoro przychodzą i mandatów jakoś nie dostają. Ja nie mam jak utknąłem ani do przodu, ani do tyłu. Ale teraz tutaj nie ściągają żeby mandat dać, tylko robią zdjęcia tablicą rejestracyjną i wysyłają na firmę. Gdzieś ewentualnie w tych godzinach szczytu to się troszeczkę spowolnienia są, ale tam nie ma wypadku, bezbłędnie lecisz. No tylko się trzeba pilnować, gdzie się staje w tej Francji. A to jest inna para kaloszy, to prawda. To prawda, słuchaj, w Niemczech przez CB radio nie wolno rozmawiać w czasie jazdy. Nie wiem, czy wiesz o tym. Jest taki przepis, który zabrania tego. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, przyjedzie taki Niemiec czy Hiszpan, wjeżdża do Polski, jedzie, jest teren zabudowany, jest podniesienie prędkości do 70, do 80, w niektórych miastach u nas nawet jest przecież nie. No to osobówki sobie tam jadą, on patrzy 80 czy tam 70, no to jedzie to 70. Wyskakują nasi policjanci, zatrzymują go, przekroczył prędkość. No jak przekroczył? 70 było. Nie, to nie dotyczy pojazdów ciężarowych. Ciężarowe mają jeździć 50 na terenie zabudowanym. Nie jest to chore? Chore to jest. Ja wam powiem, panowie, krótko i zwięźle. Nasze jest tyle, że my sobie możemy tylko pogadać i to wszystko na tym się kończy. No jest jak jest. Wiecie co wam powiem? Nie chcę wam przykrości robić, ale żeby ten trwał jak najdłużej. Fajnie się z wami rozmawia, no. On mówi, że musiałem zostać w miejscu. No ale jak oni to widzą? Bo masz teraz w tych nowych tachografii pozycję GPS-u. On to widzi, zmianę pozycji GPS-u. Słuchaj, weźmie ci pendrive'a, włoży, sczyta i wszystko widzi. Każdy wie co, kilometr na godzinę będziesz jechał 2 metry, przejedzie 3, to wszystko ci sczyta, wszystko widzi na wykresie. Dokładnie tak. I tam, no właśnie on po tych pozycjach GPS-u, bo tam te ostatnie cyferki pozycja GPS-u się zmienia. Wystarczy, że tam o ile się zmieni, on twierdzi, że już auto było przemieszczało się. No i masz wszędzie problem. No i to chodzi. No i jedziemy tam, pod wszelkie zakazy. No, to też Volvi robi robotę. No cześć Volvi. No einmal bitte. Takie brzydkie felgi, że się wstydzę na co zrobić. Heute. Takiego widoku z kierownicą mojego Volviego to bym sobie zawsze życzyła. No ale dobrze, rozbieramy się. Założyłam czapkę, mam brzydkie włosy. Cześć!
Takie dostawy to się lubi, co? Turn right, L3. No, co? Warten? Nein, nein. Willst du warten? No. No, jedziemy teraz w dół. Wtajemniczę Was w dalszy plan. Teraz jedziemy do siedziby austriackiej Super Snow. Tam zrzucimy te armatki pozostałe 9, bo zrzuciliśmy jedną dużą, ciężką. Teraz jedziemy zrzucić pozostałe 9 i załadujemy kilka innych. No, jesteśmy na miejscu. Czy jeszcze otwarte? Nie wiem, jak Wy na to patrzycie, czy to jest cebulactwo, czy nie, tak u klienta myć zestaw, ale skoro powiedzieli, że mogą życzyć karsze, a zestaw wyglądał tak kiepsko, no to jak był taki strasznie brudny, że nawet nie było widać, jakie ma wierne felgi, no to jak nie skorzystać? A to jutro klienci będą bardziej zachwyceni Volvi. A Volvi się wszystko wszędzie tak podoba, powiem Wam. W tej Austrii jakby tutaj ciężarówek ładnych nie mieli, ale to dobrze. Ja się z Volvi cieszę. Jak Volvi już się umył moimi rękami, teraz ja się umyłam, więc fajnie. Śpię na firmie, więc bezpiecznie, z drzwiami otwartymi można spać. No i powiem Wam, że poukładałam sobie jeszcze w nawigacji stopy i tak to się przedstawia na jutrzejszy dzień. Jutro robimy taką małą dystrybucję. Tak to się przedstawia, ale z drugiej strony to tak sobie myślę, że to już powinno nastąpić w kolejnym filmie. I tak to zróbmy. Dziękuję za uwagę i dobranoc.